wyzwanie, jakiemu musimy sprostać przy zabiegu metodą WE na pacjencie, który przechodził wcześniej zabieg WUT, skupia się przede wszystkim na tym, by jak najmniej pobierać graftów powyżej i poniżej blizny. Musimy zostawić wystarczającą ilość włosów, tak by pacjent mógł wciąż maskować bliznę. Jeśli pobierzemy zbyt wiele graftów z okolicy blizny, sprawimy, że stanie się ona widoczna, a to nie leży w naszej intencji. Oczywiście, wokół blizny zachodzi zmiana w kierunku wzrostu włosów, przez co grafty mogą być trudniejsze do pobrania. Innym czynnikiem jest to, że w przypadku stripa, pacjenci muszą sobie zdawać sprawę, że w okolicach blizny może dojść do wysokiej miniaturyzacji oraz do pogorszenia jakości włosów w tym obszarze. Jest to coś wartego zapamiętania. Widziałem przykłady znacznej miniaturyzacji poniżej blizny po stripie, co przyczyniło się do zmniejszenia dobrego kawałka bezpiecznej strefy oraz środkowej części potylicy, gdzie mamy żyzny obszar poboru i najlepszą gęstość. Kolejną sprawą jest to, by nie komplikować zużycia dawcy po WE, tak by nie komplikować zdrowia pacjenta. Thank you so much for watching our videos, and for more great content, don't forget to hit that subscribe button, and also go to www.bhrclinic.com and start your journey for a free assessment with Dr. Bazanga. Thanks ever so much. Let's get started together and look forward to seeing you soon.